21 lutego, czyli 16 godzin temu od momentu, gdy oglądamy, na kanale Diablo Polska, czy na kanałach Diablo pojawił się materiał Kulisy gry Świat, Sanktuarium dotyczący Diablo 4. My sobie teraz to tutaj ładnie obejrzymy. Są polskie napisy, więc każdy zrozumie, jest to bardzo fajnie przygotowane. Oglądajmy, sobie to skomentujemy. Jeżeli coś wam się podoba, nie podoba, to też śmiało piszcie od razu na czacie. Ja się postaram do tego odnosić. Stop! Partnerem tego odcinka jest sklep k4g.com. Jeśli szukasz gier w dobrych cenach, to warto sprawdzić ich ofertę. Pisz to, czego szukasz i się przekonaj. Sklep posiada mnóstwo pozytywnych opinii oraz 24-godzinne wsparcie dla swoich klientów. Jeśli więc planujesz coś kupić, to spróbuj u nich. W ten sposób wspierasz też mój kanał. No i pamiętaj, używając kodu Lipej otrzymujesz 10% zniżki. Sanctuary is the world in which the story of Diablo takes place, and it's the battleground for the souls of humanity and the fight between angels and demons. Sanctuary is a vast world, and there'll always be something new in every area, like hordes of enemies, safe haven towns, resources to gather, events, quests, and more. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, To jest the much przepiękne. darker style. It's very macabre. The artist and design. Ja się tak bardzo cieszę, że nie mamy tutaj tego, co było w Diablo 3, tylko że rzeczywiście poszli po ten rozum do głowy i ten styl jest taki, jak był w Diablo 2. Super. Have had so much fun working on it, and it's just been a joy to create for us. How would the people of Sanctuary show their world? What kinds of art would they use to describe the world? One of the things we really wanted to do was make the game feel like a painting. Everything was built by a wonderful group of people who love Diablo as much as you do. We have 5 unique zones. Each of the regions has its own kind of flavor and ambient life. We take a lot of influence from what our concept artists give us, and I know they take a lot of influence from real life. There's Kyrgyzstan, which is the sort of desert. It's amazing with its sweeping sand dunes. Skazglen, which is inspired by Scotland. Fractured Peaks is inspired by the Carpathian Mountains. The Dry Steppes is sort of our mountainous desert region, and Hawazar is the swampy region of the south. Whether you're on a mount or on foot, it's a joy to go from one region to the next. Also, the region transitions are really beautiful and stunning to see. Making sure that it felt sort of geologically true was really Chciałem coś zatrzymać, właśnie przechodzenie między tymi terenami, to już wspominałem na dzisiejszym streamie wcześniej o tym, że ku mojemu zaskoczeniu, bo ja o tym nie wiedziałem, a przynajmniej nie zapamiętałem tego, że w Diablo 4 będzie otwarty świat. Tak jak już wspominałem wcześniej, to nie jest coś niesamowitego, ponieważ patrzymy na grę z góry, nie widzimy tego, co jest w oddali, ale gdzieś tam ten brak ekranów ładowania jednak cieszy człowieka. important. If you walk from Fractured Peaks into Hawazar, you'll cross all of these waterfalls caused by snowmelt. So you can actually see the snow melting in Fractured Peaks through waterfalls, entering into Hawazar and entering the large basin that fills Hawazar with all of the swamp water. But we have Super all the to different jest. environments in the overworld, and we tried to make sure there was some parity with those in the dungeons. We have dungeons that are flooded, and there's like moss everywhere. It very much fits in with that Skazglen environment. Kyrgyzstan is all desert, so we have dungeons filled with sand. All the dungeons are particularly placed to make sure that they feel like this is a thing that could be in this part of the world. It fits here, it belongs here. We Potwory. definitely redesigned some of the monsters. For example, the Fallen family has gone through a major redesign to make No zobaczcie, tych upadłych. No są takie złowieszcze skurczybyki. No, można by się przestraszyć. Myślę, że jakbym pokazał mojej 3-letniej córce, no, to byłaby zaskoczona, aczkolwiek ciężko ją przestraszyć. To by nie jest chyba łatwiej. No, te potwory naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze. them feel more grim, a little scarier, a little darker, to match the tone of Diablo 4. Monster families are a way to describe the group of monsters that create a combat experience. A lot of times they'll be brutes and swarmers, melee or casters, and that's the term that we use to sum up the vampires or the drowned or the undead. And all of them have unique abilities, but they all synchronize together. They bolster each other and improve how they work on the battlefield so that every time you fight a pack of, let's say, goatmen, it's always different. We wanted
To jest ten taki inteligentny kombat mobów. To też jest w Korpanku, że te moby grają ze sobą i ta każda walka może się różnić. Wiadomo, że to będą jakieś. Nie wierzę, że to będzie super inteligentne. Tam nie będzie jakichś schematów zawartych. Na pewno ta walka będzie się toczyła na różne sposoby, będą się buffować, leczyć i tak dalej, ale no, fajnie, że coś innego, tak? A nie, że ciągle to samo, że w Diablo grało się w taki sposób, że widzisz nad głowami, co tam jest, jakie mają afiksy, no to w taki sposób do nich podchodzisz, tak? Tutaj te afiksy, jednak ta walka będzie się w jakimś stopniu różniła za każdym razem i to spoko. Tylko pytanie, czy to finalnie, bo wiecie, gra w Diablo wygląda inaczej przy tym pierwszym podejściu i wygląda inaczej później, jak już ma się sprzęt albo się wie, jaki sprzęt na siebie założyć, jakimi buildami co robić i czy finalnie rzeczywiście gdzieś tam w tym endgame'ie to, że te różnice wywołane tym, jak się moby ustawiają, co się dzieje w trakcie walki, czy to będzie jakoś będzie wpływało, czy po prostu będziemy lecieli przed siebie i tym whirlwindem kosili w dalszym ciągu wszystko. Jestem ciekaw, jak to To make wyjdzie. sure that the monster families all felt like they fit in their environments, and so our creature team did a really good job of making these different versions of them that have adapted to their environment. There's snowy goatmen and fractured peaks in some of the colder areas versus lightning goatmen are in dry steppes and kind of the more arid areas. Hawazar has a lot of poison spiders. Each of the regions has its own kind of flavor, and it's pretty exciting to discover. We have some really cool new snake men, the Nangari. We've seen snake men in Diablo before, but these guys are Nangari. just really twisted amalgamations of multiple snake heads, even human body parts. We have skeletons, we have undead, we have ghosts, all the things that you would expect to find from a Diablo game. Spiders have been around in Diablo forever, but the spider host was a cool new twist. A propos pająków, spotkałem się z jakimś materiałem od dziewczyny, która ma arachnofobię, że tak bardzo kocha Harry'ego Pottera, ale nie może grać w Hogwarts Legacy, nie może cieszyć się tym uniwersum, bo wszędzie są pająki, że ona się po prostu tego boi. No ciekawe, jak to jest być w skórze takiej osoby, która aż tak się boi tych pająków i czy rzeczywiście jest tak, że no, po prostu nie możesz na to patrzeć, że jest aż tak przerażające, że to jest troszeczkę na pokaz. Kurczę, nie wiem, no jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego, że widzisz pająka na ekranie w grze komputerowej i nie możesz ten tytuł grać, bo tam są pająki. Nie wiem. It's a giant spider that attaches to a corpse and then puppets it at you. And when you kill it, it explodes with tons of baby spiders. And then those little spiders come after you. And I feel slightly guilty about traumatizing a lot of people with it. We also have wildlife, deer, snakes, bugs, dogs. You can pet the dogs, by the way. So many people ask to pet the Można głaskać psy. Masa osób prosiła o głaskanie psów. No tak. dog. It was actually a lot of hard work to figure out how to pet that dang dog. No tak. You have so many activities that you might run into. It could be a stronghold, it could be side quests, you might have key dungeons to do, there could be bounties to pick up. W tym momencie właśnie tutaj zatrzymamy się, ponieważ powiedział o twierdzach. 28 lutego będzie livestream od deweloperów, który ja też będę streamował u siebie na kanale i właśnie będzie tam mowa o twierdzach, będzie też mowa, więcej detali dotyczących bety będzie przedstawione. You might encounter a world boss, you might encounter an invasion event of some kind. We have much longer, sort of narrative heavy side quests. Tego jestem bardzo ciekaw, fabularnych misji pobocznych. Czy rzeczywiście to będzie takie wszystko wciągające, że będzie się chciało chłonąć, czy Diablo, w dalszym ciągu będzie Diablo, gdzie po prostu orasz, przelatujesz, bijesz moby, ciach. Czy rzeczywiście ta ilość aktywności będzie tak duża, że będziesz zainteresowany, że chodził tu i będzie się chciało robić, czerpać z tego świata. Tego jestem najbardziej ciekaw, tego chcę We have doświadczyć. some shorter side quests, so you never feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. One of the things that I really loved about our announcement was the By Three They Come cinematic. I was able to build a quest where you actually get to go to those Wspaniały jest ten places. cinematic. You get to go to the town. You get to go inside the chapel. And I work with some incredible dungeon designers to build the dungeon from the cinematic. You're going to get to go across the bridge that you saw to the actual room where Lilith was summoned. I don't want to spoil too much, but I'm super excited to have players see it.
Sometimes it's kind of nice to just No, ja walk się nie mogę places, 'cause doczekać. that's a lot of the times when you see these little events. You might find a demonic altar that you need to feed your blood to summon demons to then defeat for all of their loot. You might find Znaczy, umówmy się. Pozwolę sobie przewinąć. Tutaj Little opowiada nam events. o ołtarzu, który trzeba nasycić krwią i pokonać przeciwników, aby otrzymać łupy. No, to pięknie wygląda słowami, ale czy to jest jakieś found a demonic epickie? No altar zobaczcie, that you need to wchodzi, feed your blood to summon demons to then defeat pokonuje for all of their pająka, loot. You might find a ghost dostaje child skrzynię. who's trying to find the remains of their parents, and you have to protect them. We have strongholds, which are a sort of large area that you can enter, and it has its own story, its own setup, its own sort of art that sort of tells a very specific story about this location, and those stay unlocked permanently once you've beaten back the darkness. We did a lot of figuring out the balance between like how much space do we need for players to play through these dungeons versus how much space do we need to make them look cool. My favorite is this one called Endless Gates. It's got these teleporters, and these teleporters actually take you to other dungeons. So you'll end up in a cave, a crypt, or one of the ancients. And every time you go in, it's designed to change. And there's dozens of villages and Oj, towns that you will tak. run into. The cities and towns are designed to be hubs. They're Będzie havens. farmione. They're places where you can find other players. They're good places to do all of your usual inventory management. Each region has its main city that you can get lots of side quests and lots of activities. We've really crafted the world to feel like there's always something just around the corner to find. To jest właśnie to, tak? Właśnie powiedział te słowa, że świat został stworzony w ten sposób, aby zawsze było coś ciekawego za rogiem. I ja jestem ciekaw, czy rzeczywiście tak będzie, ponieważ zapewnienia zawsze są takie same, czyli niesamowite, to i tyle kontentu i cuda niewidy. Finalnie trzeba to sprawdzić na własnej skórze. In Diablo 4, you actually get to walk Sanctuary. It's a massive place that you can seamlessly explore with no loading in between zones, which is something brand new. It's a very immersive experience. What I love about it is that you can go in a direction and you might be searching for a particular quest or an item, and you'll come across a stronghold that you haven't explored before. You'll come across dungeons that have legendary affixes, or you might discover a side quest that you didn't even know about that fills in some bit of lore that you actually were interested in. There's Pozwolę sobie tutaj znowu zatrzymać. Opowiada tutaj teraz o rzeczach, które będzie jako gracze będziemy sobie sami odkrywać, o jakichś questach, o jakichś dungach, cudach niewidach, tak? Tylko niestety, ale żyjemy w świecie, gdzie są bazy danych i już po premierze, albo jeszcze przed premierą Diablo Wiki czy inna strona, wszystko tam będzie i to jest ten element, który zepsuje tą rozgrywkę, bo ja mogę im uwierzyć w to, że to byłoby piękne i wspaniałe, gdyby nie fakt, że takie strony istnieją i tam będzie wszystko wrzucone. any number of things that can happen along the road to your destination, and that's what I love about I nie having będzie this nic do fast-paced ukrycia. There are tons of different types of events in the world. It's been created to feel full of Tak, jak nie udostępnią API, to trochę im to zejdzie. Mam nadzieję, że to się wydarzy wszystko jak najpóźniej, że będziemy czekać na to jak najdłużej, żeby nie było. To i jakby najprostszy przykład, tak, głównie jesteście widzami z gry New World, no to wiecie jak to działa. Wszystkie strony New World Guide, NWDB, New World Fans i tak dalej, to jest ta gangrena najgorsza, która wszystko psuje, bo nawet twórcy internetowi tacy jak ja nie psują aż tak bardzo, bo twórcy na ogół nie mają wszystkiego, nie mają dostępu do wszystkiego i na ogół też muszą odkrywać te rzeczy, a bazy danych działają na sposób na takiej zasadzie, że klik i wszystko się importuje, tak? I wszystko jest już widoczne. Wystarczy wpisać hasło i gotowe. Więc no, mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy tutaj mogli sobie poodkrywać, poszukać, posprawdzać, dowiedzieć się na własną rękę. of things to encounter, full of secrets to discover, full of characters to interact with, full of stories to find. We have these altars to Lilith that if you can find them, they will give you a permanent buff to all of your characters across the game. There are tons of them hidden everywhere. We also have these massive world bosses that are so big the camera actually has to pull out even further, and you're going to have an opportunity to fight these bosses with your friends or with strangers.
Jestem ciekaw, czy będziemy mieli możliwość w trakcie beta testów, tam w tym pierwszym akcie, czy jakiś world boss tam będzie pokazany. Czy będzie można się z nim zmierzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Tego też jestem mega ciekaw. Czy ta walka będzie fajna, czy to tak nie do końca. Rangers to take down these huge world bosses. And the team has done just an incredible job making Sanctuary a world worth exploring and a world worth investing yourself in. Tak jest. No i to by było na tyle. To by było na tyle. Kulisy gry Świat Sanktuarium Diablo 4. Wczesny dostęp 17-19 marca, otwarta beta 24-26 marca, 17-19 dla osób, które zakupiły grę, 24-26 dla wszystkich osób, które tę grę pobiorą przez platformę Battle.net.